dobry, tak jak w tytule, dzisiaj kura i cebula, ale prawdziwa kura, nie ta, to ozdobna. A dlaczego robimy ten film właśnie kura i cebula? Dzisiaj będzie o cebulce i o sposobie karmienia kurek. W jednym z ostatnich filmów, w którym wyemitowaliśmy, pojawił się komentarz, może nie tyle u nas na filmie, ale na forum kurzym, którym też się udzielamy, że cebulą nie powinno się karmić kurek. Mam nadzieję, że nasi widzowie o tym wiedzą, że my cebulą nie karmimy, mamy swoją paszę, którą Marcin sam robi, natomiast cebulkę stosujemy jako środek leczniczy, prewencję, tak samo jak i czosnek. Oczywiście to nie jest nasz wymysł, że karmimy cebulką nasze kurki. Jeszcze raz zaznaczam, nie tyle karmimy, tylko dodajemy w tym momencie, jak widzimy, że kurkom coś się dzieje. Na przykład kurkę macie osowiałą albo słyszycie, że harczy. To są pewne symptomy, że coś jej dolega. Może być zarobaczona, może mieć nicienie. Dlatego po co tutaj działać antybiotykami, jeżeli można naturalnymi środkami? Korzystamy z wiedzy, dobrze wiecie, nasi stali widzowie, między innymi z książki pani Teresy Majewskiej Drobiarstwo niekonwencjonalne. I tutaj znajduje się opis właśnie działania cebuli i chciałam Wam to przeczytać. Dlaczego jeszcze może zmierzam do tego? Ponieważ użytkownik fora kurzego, który w odpowiedzi na nasz film napisał, że nie karmi się cebulką, oczywiście miał rację, bo kur się nie karmi cebulą. Ponieważ cebula w dużych ilościach może być trucizną, ponieważ cebula nie dość, że rozrzedza krew, to również jest obciążająca na nerki i wątrobę. My wiemy, czasem z Marcinem lecimy z tematem bardzo szybko i zwracając się do Was, do widzów, bierzemy pod uwagę, że po prostu oglądaliście nasze poprzednie odcinki, czy o paszy, czy o inne, czy dotyczące kurek, kózek i tak dalej i nie powtarzamy się. Dlatego tutaj chcieliśmy dać pewne sprostowanie, że cebulę dodajemy tylko i wyłącznie w tym momencie, jeżeli widzicie, że kurkom coś się dzieje. Zresztą zrobiliśmy kiedyś taki odcinek kurza apteczka, do którego zachęcamy Was. Podamy link, żebyście mogli sobie tam zobaczyć. Poza cebulą, co jeszcze stosujemy, jak widzimy, że mamy problem z kurkami. Ale dobrze, chciałam Wam tylko tutaj w tym momencie coś zacytować. Otóż cebula to przede wszystkim zapach, olejki eteryczne. Cebulę bardzo chętnie jedzą ptaki zarobaczone, osowiałe, chore. Cebula przywraca je do życia, zapobiega i leczy. Cebula jest 15 oczywiście razy tańsza niż czosnek, bo wiadomo, czosnek jest dość drogi, ale nie wyklucza to jedno drugiego. To jest jedna rzecz. Inna, proszę bardzo. Cebula oczywiście, jak i czosnek, mają działanie antywirusowe. Niszczą wszelakie wirusy. Według Bożemskiej cebula i czosnek skutecznie działają na wszelkiego rodzaju pasożyty jelitowe, w tym także nicienie. Dlatego jeszcze raz robimy takie małe sprostowanie, że cebula i czosnek są lekarstwami, nie podajemy im codziennie do paszy, tylko i wyłącznie w tym momencie, jak widzicie, że coś się z kurką dzieje. Mamy nadzieję, że w tym momencie już dobrze wiecie, że cebuli my nie podajemy non-stop, tylko i wyłącznie w tym momencie, jak się z kurką coś dzieje. To tyle było w ramach wyjaśnienia. Mamy nadzieję, że to było bardzo klarowne. A teraz co? Przechodzimy do naszych obowiązków związanych m.in. z hodowlą kurek. Zapraszam dalej.
Marcin już poszedł teraz w tym momencie do kurnika sprzątać, bo jedyny suchy dzień i można to zrobić, bo jutro znowu szleje, a ja idę jaja zbierać, bo nie zbraliśmy wczoraj i nam się wylewają. Tyle teraz jajek kurki niosą, a ile zielonych. Idziemy zobaczyć, bo dzisiaj zużyłam chyba na śniadanie same zielone jaja Cezary. Ciapcio, ty najpierw króliki sprzątasz? A się uzbierało tego, co? Ja idę po jajka. Dobra. Wy co wy tu robicie? Kury, kurzyska. Patrzcie, jak dziewczyny za Marcinem sznurem idą. Bo to są moje dziewczyny, one chcą mi pomagać. No ale jest to sznurkiem za tobą. No szybciutko, szybciutko dziewczyny. Do pancia, do pancia. No co pancia robi? No sprząta wam. No, wsio. To jest pora teraz karmienia dziewczyn, więc idę po jedzonko dla nich, bo będą Marcinowi przeszkadzać. Bo tutaj już widzicie, audiencja się tutaj zebrała. Dobra, idziemy, bo zaraz Marcin furii dostanie, bo mu się tam kręcą. Idę po jedzenie. Cześć, Grażyna! Gdzie ty chodzisz? Marcin, patrz, gdzie Grażyna mam! Marcin, zobacz! Patrz, cwaniarem! Grażynka! No sorry dziewczyny, już idziemy, już. Grażyna, uważaj. O! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, ile Marcin skarbów ma. No dobrze się Ale karmi. fura. Dobrze się karmi, to dobrze się sra. Ale trzeba- Ile ta kataczka waży? Nie wiem, dużo. Dużo, naprawdę dużo. To jest wszystko mokre. Z kupą, nie wiem, ale tak dobrze. No. Myślę, że z 80-100 kg może lekko i to nie jest wszystko, bo mieliśmy, wiecie, tą pogodę straszną i pierwszy raz tej zimy pozwoliliśmy sobie zrobić po 2 tygodniach porządek, więc jakby, żeby nie było syfu, naniosłem im po prostu świeżego siana dosyć grubo. No i teraz mam dzięki temu 2 taczki. Podobno dopuszczalne jest raz na 2 tygodnie w zimie, ale wiecie, jak myśmy mieli wcześniej tą mykoplazmę, czy co tam nam za tak chyba mykoplazma? Chyba tak, mykoplazma, Co nam te tak. kury tak przetrzebiło, to już sobie nie pozwalamy na nic, szczerze Ale mówiąc. odpukać, słuchajcie, A niosą teraz się jak wariaty. niosą się jak wariatki, zdrowe są, super. My- Jesteśmy mega zadowoleni w ogóle z zielononóżek i ze staropolskich. Myślę, że tak, że czubatek. będziemy jakby jeszcze będziemy chcieli ponawiać. Może nawet z własnych jajek będziemy coś Może próbować się wykluć. uda, a jak nie, to do Cezarego się Do zgłosimy. Cezarego, no powiem wam, że gdyby on miał hodowlę, to najlepsza w Polsce. Tak, Jeśli chodzi o czubatki. bio. Ja. Winyle nie są za dobrymi, za trwałymi materiałami na podłogę.
Od razu wam mówimy. Są w porządku na początek, ale... Tak, szczególnie nadzieją- w tamtym miejscu, gdzie Marcin zbiera, Tak. Nie, to tam. wszędzie, popatrzcie, widzicie jakie grzazy mam na podłodze. I to faktycznie. tylko utrudnia później zbieranie. Wiecie, dwie rzeczy. No winyl jest fajny, bo jest śliski. Natomiast chyba z kontaktem z tym amoniakiem, z wapnem, bo ja to zawsze później wapnuję, więc no, ma potworne warunki, ciężkie. I myślę, że on twardnieje, taki się robi bardziej kruchy. A przez to, że się robi kruchy, No łamie się. tak, chyba dużo łatwiej go złamać. I zaczepić, i wiecie, i rozerwać. No i nie wytrzymuje. Także zwał jak zwał, ale do kurnika nie za bardzo. Całą taczkę uzbierasz, drugą. Proszę? Całą drugą taczkę Bardzo uzbierasz. możliwe, no. Sam się dziwię. No ale wiesz, kupę też przyniosłem to. A propos tego winylu, tak myślę, co wam tu poradzić. Dlaczego ja tak mówię, że bo winyl jest stosunkowo drogi, prawda? Jeśli starcza wam na 2 sezony w kurniku, to uważam, że to jest żaden interes. Ale co polecić w zamian? Cholera nie wiem. Może wy macie jakieś pomysły? Oprócz betonu, który byłby pewnie super. No ale jak mam drewniane, no to mam drewniane. Kaflami nie wyłożę, bo podłoga za miękka. A ile tam winyl? 3-latka chyba, prawda? Nie, chyba nie całe. Nie, 2 sezony, kochana. Tak? No pomyśl, jakbyśmy się prowadzili tutaj 3 lata temu, a wcześniej były w szklarni. No ale Aha. szklarnie były tylko na początku, Dobra, może, kochanie. no popatrz co się dzieje, popatrz. To jest bez O, sensu. To jest tylko mi utrudnia czyszczenie porządne. Ale coś trzeba dać. Nie wiem właśnie. Jak macie pomysły, piszcie. Na podwieszane drewniane podłogi, no właśnie to jest cały pewnie problem. W ogóle. Ania, czemu my zawsze to w niedzielę robimy? Dlaczego w niedzielę? Bo w niedziela jest po to, żeby zwierzątka miały wyczyszczone. Żeby miały odświętnie, tak? Żeby miały odświętnie. No ale jak odświętnie, to powinniśmy to w sobotę zrobić, żeby w niedzielę właśnie miały odświętnie. Nie przesadzajmy z tą odświętnością. Ładna jest dzisiaj pogoda, wiecie, wczoraj Tak, chyba padało, tak. jeśli dobrze No pamiętam. cały czas pada, no to człowiek na roli Dostosowuje to się To jest dokładnie. na wsi, to też dla wszystkich takich nowych, to już nie ma, że boli, nie ma, że chory, nie ma, że cokolwiek. Jak jest robota do zrobienia, musi być zrobiona. Bardzo ciekawe doświadczenie dla ludzi, którzy, wiecie, inaczej jakby do tej pory pracowali i co im, no i wiecie, jak wolne, jak weekend wolny, to weekend wolny. Tu nie ma zmiłuj się. Nie można zwierzętom przecież nie zapewnić, wiecie, jakiejś tam No czystości, godności ludzkiej. czystości, kochanie, no warunków, żeby jak najlepiej się nam niosły, hodowały. Słuchajcie, to nie Dwa. jest perfekcyjne sprzątanie, żeby tutaj mi ktoś też nie zarzucił. To jest tylko wynoszenie co grubsza, wapnowanie. My na wiosnę to podejrzewam, że gdzieś za miesiąc będziemy robić, wiecie, wszystko myjką ciśnieniową, porządnie, gniazda, wszystko od nowa i później będziemy jeszcze prawdopodobnie odkażać albo siarką, albo jakimś innym urządzeniem. Myślimy o takim, także No to też jest będzie... takie jedno rutynowe, takie jedno I tak zy, dwa prawda? razy, no, 2 razy w roku takie trzeba zrobić. A, tam to tak. No i dobra. Finito? No gdzie? Teraz słoma trzeba teraz. to wynieść. Trzeba to wywieźć najpierw. No wiem, rozrzucić. wiem. No ale mówię w kurniku, że tylko niech to się przygryzie i słomę później. Tak, tak, później już słomę. No kurnik już jest w miarę ogarnięty. Tylko ja nie jestem ogarnięty. O, jesteś i to bardzo. Dobra. Dawaj ryksza. Kurde, drugi też ciężki. No
nie tak jak tamten, ale... Szukamy z kolegą też sposobu właśnie, w jak najlepszy sposób rozrzucać to całe, ten obornik, znaczy to jeszcze nie jest obornik właściwie, to no może, bo to nie przegryzione. No zobaczymy, kurczę. Maszyny tego typu są bardzo drogie, nowe, takie wiecie, do małych traktorków. Nie, bo takie stare to może i są nawet tanie. Problem jest, że to wiecie, za duży ciężar i nasz traktor jest jakby, no, nie nada się do tego. A znowuż my mamy takiego dobrodziejstwa dużo, ale ile? Raz, 2 razy w roku. Także to też nie uzasadnia wydatków. To na razie trzeba napierdzielać ręcznie. A no właśnie, a propos tych plastików. Wiecie, to wygląda jak wygląda. Pachnie jeszcze lepiej, ale pamiętacie, że w zeszłym roku też to robiliśmy. I widzicie, jaka jest czysta łąka. Nie ma żadnego problemu. Przede wszystkim jest dopiero luty, więc jeszcze spokojnie, jeszcze trawka, no gdzie niegdzie już może się przebija, ale to jeszcze ma czas, jeszcze będzie właśnie jutro będzie padać, albo Wszystko dzisiaj się w nocy, ubije. to się wszystko wejdzie, ubije, zapachów nie będzie, a później będzie piękniej zielono. No. Wiecie, tu była sama glina, myśmy ściągnęli tę Sama ziemię. glina, sama. I mówię, ta ziemia właśnie stąd, z tego wszystkiego poszła do warzywniaka i do ogrodu. Jest taka końcówka, najmniej szczęśliwa niestety. Ale do Ale kurnika końcówka. się nada. Końcówkę to my zawsze takie mamy, one już tam trochę takie wiecie, z dna, to trochę przemoczone i kupę czasu one były, ale na wyściółkę się Na nada. tydzień czasu się nada. O, Co? że ja w to nie wdepnąłem. Ja, Daj. szefowa, jajeczko na kogel mogę. Fajne bo to jest pszen owsiane, słoma i taka jest wiecie siatkowana. Znacznie lepsza do kurnika, bo później się dużo prościej ją sprząta. Fajna rzecz. Jest posiadkowana, prawda? No bo posiadkowana. Jajko ci wypadło. Nie, to ty rzuciłeś jajkiem. No Żartujesz? patrz, no ja mam jedno jajko w kieszeni, zobaczcie na potwierdzenie, a Marcin drugim rzucił. O, to pieski zjedzą. A co, pękło? Pękło, pieskom trzeba dać. Tu jest jeszcze jedno, nie mogę. No patrz, Jeszcze rzuciłem tam? no, Jeszcze jednym rzuciłem? no 3 są w sumie, No. ale numer.